Dzisiaj odcinek specjalny. Jak wiecie, co roku wspólnie z Silesia Ring organizujemy aukcję dobroczynną na rzecz WOŚP, w której mówimy, że na przykład ktoś przyjeżdża tutaj ze swoim samochodem, zabiera sobie własne auto, my mu podstawiamy drugie, może sobie jeździć. I w tym roku, w styczniu, po raz kolejny, drugi raz, wylicytował tę aukcję Szymon Negacz, właściciel Ferrari 812 i poprosił nas tylko o jedno. Słuchajcie, to skoro ja już wylicytowałem to za 30 250 zł, czyli wcale nie mało, bo to jest historyczny rekord, jeżeli chodzi o aukcję karoserii, to załatwcie mi coś 12-cylindrowego, żebyśmy mogli porównać to z moją 812. Najlepiej oczywiście, żeby to był następca tego samochodu, czyli Ferrari 12 cylindri. No, postaraliśmy się w Ferrari Warszawa, staraliśmy się w Ferrari Katowice, staraliśmy się nawet w Ferrari Maranello, ale jakimś cudem wszystkie samochody akurat były w serwisie. Nie wiadomo oczywiście z jakiej przyczyny, więc niestety Ferrari nie podstawiło nam do 12 cylindri. Co mamy 12-cylindrowego jeszcze na rynku? No, moglibyśmy podstawić tu Rollsa, ale chyba żaden nie dałby sobie rady na Silesia Ringu. Mogliśmy jeszcze podstawić na przykład Astona Martina Vanquish, ale to też się nie udało. To, co nam się udało, to dogadaliśmy się z Mercedesem, że będziemy mieli Mercedesa Maybacha S680. 12 cylindrów, luksusowa limuzyna, ale duża moc i tutaj na pewno lepiej dałoby sobie radę niż jakiś tam Kalinan na przykład. Ale 3 dni przed przyjazdem tutaj Mercedesem Maybachem S680 okazało się, że pani, która nam go zapisała go źle i już tam nie pracuje. Na szczęście znaleźliśmy alternatywę. Szymon, będziesz zachwycony. Dzień dobry. Cieszymy się, że jesteś z nami drugi raz. Poprzedni odcinek to były dwie R8, pamiętasz? Twoja? Pamiętam. Kontra nasza w zasadzie prasowa. Tam różniły się AWD, RWD, różniły się mocą i paroma innymi elementami. Porównaliśmy je sobie. Teraz będziemy porównywali twoje 12 cylindrów Z tymi 4. Cicho, no miałeś tego nie mówić. No, ja ci chciałem powiedzieć, że koncepcja jest bardzo podobna, bo z przodu długa maska i silnik, napęd na tył, dwuosobowe, no tutaj 2+2 bardziej, ale tylko dlatego, że dopłaciliśmy 9000 zł za składaną tylną kanapę, bo normalnie w standardzie nie występuje. Więc koncepcja samochodów jest bardzo podobna. Tak. Tak? Tak, i mam teraz takie poczucie, wiesz, kozak w necie, bo tam w ogłoszeniu było napisane, załatwimy wszystko, zewsząd, sprawdź nas, nie? Na nas zawsze możesz liczyć. Sprawdziłem, słuchajcie, sprawdziłem. Zobacz, wiesz jak to jest bardzo... Nikt tego samochodu nie chce kupować. To jest tak rzadki model, że jest rzadszy niż do 12 cylindri. Naprawdę. Tego nikt nie kupuje z prostego względu, mój drogi. Pokaż. Już o tym wspomniałeś. 4 cylindry. Pamiętasz poprzedniego GTK? No on był piękny, wspaniały. Był piękny. Jeździliśmy tutaj po torze Silesia i V8. GTR-em i poprzednie AMG GT miało tak naprawdę bardzo podobną filozofię budowy jak twoje 812. Długa maska, silnik centralnie umieszczony z przodu, czyli wysunięty za przednią oś. Skrzynia biegów u ciebie gdzie jest? Z tyłu. Na tylnej osi, czyli Tak układ transaxle, żeby lepiej wyważyć samochód. No różnice oczywiście tkwiły w ilości cylindrów, bo tutaj 12, a tam było 8. Różnice tkwiły w liczbie, dobrze, no. A ty dobry jest. Na to! Polonistka się znalazła. Oczywiście różnice tkwiły w detalach. Detal w tym wypadku to były na przykład 4 cylindry, których brakowało względem 812 GTR-owi, albo na przykład turbodoładowanie. Tu nic nie ma. A tutaj mamy kontrowersję. Ale patrz, tu nic nie ma. Tu I jest bardzo prosto. dobrze, że tutaj jest nic nie ma. chodnica. Ja teraz będę bronił tego samochodu, Ale bo jeździliśmy 63, jeździliśmy 55 i wiesz jaki jest podstawowy problem nowego GT w porównaniu z tamtym poprzednim GT? Ciężki. To jest po pierwsze, ale po drugie już masz tą V8, która tam jest przesunięta do przodu, się więc nie mieści, nie masz już jej za przednią osią, tylko masz ją już tutaj, na przodzie. Nie masz już tam w tej generacji układu transaxle, bo skrzynia jest zaraz za silnikiem. W dodatku tamte są, czyli 55, 63 i jeszcze 63 Performance i nawet Pro, mają skrzynię zaraz za silnikiem i w dodatku są 4-napędowe. A tutaj mamy, można powiedzieć, klasyka. Klasyk, bo napęd na tył. Klasyk. I to jest jedyny GTEK, którego możesz mieć z napędem na tył. I jednocześnie te 4 cylindry, ja wiem, że można wybrzydzać, ale to są te 4 cylindry z A45 AMG. I można powiedzieć, że już legendarne, bo silnik jest w podstawie zakuty, to jest raz.
Dwa, jest lekki, bo to auto jest lżejsze od 63 o 400 kg w tej e-Performance, A ile waży teraz? a teraz waży 1715 bez kierowcy. Jak na Nieźle. współczesne czasy nieźle. Tak, Ile tak. waży twoja ferka? Koło 1600. I to jest zajebisty wynik jak na V12 Tak. i jak na gabaryt samochodu. To jest w ogóle fenomenalny, dlatego że w dużej mierze nadwozie ma zbudowane z lekkich materiałów, z kompozytów, To prawda. między innymi. 421 koni nie brzmi dobrze, ale oprócz tego masz, uwaga, Pierdol. 14 koni z elektryka, stary. Czujesz to? A jest bateria? Bo to jest mild hybrid. O proszę. No. Ale tutaj mild hybrid nie odpowiada za to, żebyś mógł oszczędzać paliwo, tylko on przede wszystkim, ten 48V instalacja, zapewnia turbosprężarce rozruch, zanim wpadną do niej spaliny. Czyli podobnie Czyli- jak w nowym 911, nie? Dokładnie tak. Rozkręca tę turbinkę jeszcze przy niskich obrotach elektryka, więc ten efekt jest trochę taki jak w silniku wolnossącym. On bardzo płynnie rozwija moc. Fajnie. Więc, no co mam ci powiedzieć, Szymon, przepraszam, no. Nie, słuchaj, ja podchodzę do tego samochodu bez uprzedzeń. W porządku. Przyjechaliśmy nim tutaj z Warszawy to i ty go powiem ci, załatwiłeś, jeżeli chodzi... Proszę? W końcu to ty go załatwiłeś. Tak, no. Postaraj się, proszę cię, o jedno. No. Postaraj się podchodzić bez uprzedzeń do tego oczywiście, auta. to ci Dobra? obiecuję. Tak. Nie, bo się przyzwyczailiśmy zawsze rzeczywiście, jak przyjeżdżamy na Silesia Ring, to przynajmniej 8 cylindrów, no dobra, 6 czasami, Tak. 8, 12, 10, bo jeździliśmy tymi R8-kami i było wspaniale. Natomiast ja bym chciał, żebyś podszedł do tego samochodu na zasadzie trochę eksperymentalnej. Co oferuje ci dzisiejsza technologia, bo świat się zmienił. To jest już absolutna rzadkość. No to jest archaizm, nie? To jest trochę archaizm. Niewielu producentów dzisiaj może sobie pozwolić na to, żeby nadal produkować wolnossące V12, a nawet jeżeli się im to udaje, to tak jak do DC Cylindri, pewnie stoją w serwisach też dlatego, że są, sam wiesz, problemy z GPF-em. Jak kupowałeś to auto, to Bez GPF-a. bo chciałeś kupić przed 2022 Tak jest. egzemplarz, żeby nie miał GPF-a. Dobra. Bo dzisiaj czasy mamy takie, że wszystkie te downsizing to jest raz, 2 katalizatory, GPF-y, wszystkie filtry cząstek stałych, trzeba spełniać normy. Te duże silniki tego nie lubią. Tak, to jeszcze kwestia dźwięku. To jest w ogóle stara konstrukcja, bo masz V12, wolno ssące, 800 koni, 6,5 litra, skrzynia z tyłu, napęd na tył, nie? To pod tym kątem to jest praktycznie wymierający gatunek. No już nie ma takich samochodów. Biorąc pod uwagę nowe Lambo Revuelto z wielką baterią po środku, To zrobimy tak. Najpierw wsiądziemy sobie do tego. tak jest. Nie, to bo wiesz, ja bym chętnie od razu wsiadł w Ferrari. Tylko jak wsiądziemy w Ferrari, to ten odcinek będzie trwał 8 minut, bo po Ferrari wszyscy wyłączą. Tak. Więc musicie niestety zostać jeszcze z nami, bo najpierw pojeździmy tym samochodem. Szymon sobie usiądzie za kierownicą, oceni generalnie, powie o swoich wrażeniach z jazdy tym autem. Potem przejedziemy się Ferrari, ale na koniec mam dla Ciebie challenge. Żeby nie było dzisiaj tak nudno, żebyśmy tylko nie stali i nie gadali o tych samochodach, to potem jeszcze zrobimy sobie małe współzawodnictwo. Bardzo fajnie. No ciekaw jestem bardzo Twoich odczuć, bo powiem Ci, że ja przyjechałem tym samochodem z Warszawy tutaj na tor i jako Gran Turismo sprawdza się idealnie. Tych 4 cylindrów tutaj moim zdaniem po pierwsze świetnie brzmią, po drugie naprawdę świetnie napędzają ten samochód. To, co mamy tutaj jeszcze, oprócz tego silnika, to mamy jeszcze skrętną tylną oś, dodatkowo za 11 000 złotych. Ona niewiele się odchyla, bo przy niskich prędkościach o 2,5 stopnia, przy wyższych o zaledwie 0,7 stopnia w tym samym kierunku, co przednie koła, ale to daje autu lepsze prowadzenie w dłuższych łukach. Jest Active Ride Control, czyli elektromechaniczne stabilizatory, które dodatkowo Ci balansują samochód pomiędzy w łukach na przykład. Ceramiki nie ma, więc uważaj. Ceramika dodatkowo 41 000 kosztuje, ale do wersji 5.5 i 6.3, bo tutaj do 403 ceramiki nie zamówisz. Jak? Powiem Ci, że koncept prowadzenia samochodu po Silesii z Tobą na prawym fotelu komentującym samochód, to jest ten experience, który jest... Za który zapłaciłeś? Mów dalej, stary, nie? Ja sobie jadę. Nie, ale ja ciekaw jestem Twoich odczuć i Twoich wrażeń. Bo Wiesz ja wiem, co? że wszyscy hejtują, bo jak kupujesz AMG, to poza A45 nie chcesz mieć 4 cylindrów. Idziesz do salonu i chcesz po prostu mieć V8. Czy wiesz co, no... Jeździ. Jeździ. No. Ale jest zaskakujące nawet pod kątem experience'u.
Bo jakbyś mnie tu wsadził, nie powiedziałbyś mi, że to są 4 cylindry? Inaczej, ja do spotkania dzisiaj z tobą właśnie. nie miałem pojęcia, że są te wozy z 4 cylindrami pod maską. Inaczej, gdybyś wsiadł do tego samochodu, nie pokazywalibyśmy najpierw tego, co jest pod maską. Nie, no jest... To jakie byłyby twoje oczy? Nie masz świadomości. Czym jedziesz? To co byś powiedział? Powiedziałbym, że jadę jakąś rzędową szóstką. To nawet brzmi jakoś tak troszeczkę lepiej. Nie wiem, czy to jest z głośnika, czy to jest... Nie, to nie jest z głośnika. Właśnie o to chodzi, że te 4 cylindry tutaj brzmią wyjątkowo dobrze. Wiadomo, że nie jak rasowa V8, natomiast też nie sprawiają takiego wrażenia, żeby to były tanie 4 cylindry. Czyli nie jest źle. Nie jest. Jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Miejsca w środku, jak na taki samochód, jest od Dużo. groma. Tak, tak, Nie? tak, My jest bardzo jesteśmy wygodnie. chłopy, ty masz ile? 9? 8. Albo 3 cm włosów. Ja Tak. mam 1,95 m, w związku z czym ja się rzadko kiedy mieszczę do takiego typowego coupé, a tutaj przestrzeń nad głową generalnie nie czuję się Zobaczysz klaustrofobicznie. Ferrari. Jak Tak? w busie. No to zajebiście. Powiedziałem Ci o tylnej skrętnej osi, o Active Ride Control, powiedzieliśmy o hamulcach, o wielu rzeczach, o jednej rzeczy Ci nie powiedziałem. Bo on z tyłu ma nietypowy spoiler, on nie jest wysuwany, tylko akcesoryjny za 11 000 złotych stały. Natomiast tu ma ciekawą rzecz, bo ma coś takiego. Widzisz tę gumę? Jak w 911. Aktywna aerodynamika z przodu, powyżej pewnej prędkości. Ten kołnierz się pompuje tak jakby. I czyli masz dodatkowy splitter pod spodem i dociska samochód do powierzchni, dlatego w tych długich łukach też on tak dobrze się prowadzi. To jest po prostu dobrze wyważony i dobrze dociśnięty. Tu te 4 cylindry są przesunięte trochę, nie ma tu już skrzyni na tej tylnej osi, tak jak mówiliśmy, ale dzięki takim rozwiązaniom to wyważenie tego auta jest lepsze. Chciałbym jedno zrobić. No. Porównać dźwięk, bo sam powiedziałeś, że jak na 4 cylindry to brzmi to dobrze. Tak? Zobaczymy tutaj. Dobrze to brzmi jak na 4 cylindry? To posłuchaj, jak to brzmi na postoju. Ale gada, co? Czekaj. No trochę żenuła. To jest coś nieprawdopodobnego. Trochę inaczej, nie? Ale tak, mówiliśmy, że Się nie przygrzałem złam tego wydechem. spoilera, to 11 Wydechem się 000. Przygrzałeś się wydechem? Tak. Dobrze, nie głośnikiem, z którego te dźwięki płyną. Tu jest wydarzenie, słuchaj. Zwróć uwagę. Już. A ja mam kluczyk przy sobie. Zwróć uwagę, gdzie tu się zaczyna silnik. On tak naprawdę zaczyna się No to jest równo z przednią osią zaczyna się motor i cały wchodzi pod samochód. fachowo to się nazywa silnik centralnie umieszczony Centralnie z przodu. Tak Dokładnie. jest. I w połączeniu z transaxle, który jest z tyłu, daje Ci to idealny rozkład mas. 53%, 47%. 47. Mówi się teoretycznie, że dla tylnonapędowych aut to powinno być 49-51 i taki Tak. rozkład miał GTR. Okay? Czyli idealnie, natomiast no tutaj masz V12, czyli stosunkowo ciężki silnik. 6,5 litra, czyli ponad 3 razy więcej niż w tym. No. Ale z drugiej strony, jakbym tu miał taki silnik z tą technologią, to on miałby 1500 koni. Ale tutaj nie ma żadnej wielkiej technologii właśnie, nie? Tu jest, wiesz, to jest sam wolno Właśnie o sący tym silnik. mówię. Nic się tu nie dzieje tak naprawdę. Właśnie o tym mówię. Nic się nie dzieje, ale check engine parę razy miałeś. No, ale to wiesz, Ferrari, nie? No, Fiat. I taka ciekawostka, i to jest tak naprawdę typowe dla każdego Ferrari. Ile dni może stać i nie zaświeci się żadna kontrolka, jak go odpalisz? Tydzień. Tydzień. A po tygodniu odpalisz, ale masz... No nie, no musi pod choinkę. prądem stać, nie? No dokładnie i jest coś takiego Ferrari, chodźcie pokażę Wam. Jak takie gniazdo, do którego podłącza się samochody do prostownika, kiedy stoją, a wiadomo, że właściciele tych aut nie uruchamiają ich codziennie, więc żeby prąd był cały czas, żeby ta choinka nie wyskakiwała, to podjeżdżacie prostowniczek szybko na magnesik i on cały czas jest pod prądem. To Ale nie jest... patrz to. Czekaj, teraz kluczyk mi nie działa. Trzeba na środku kliknąć. Spójrz, przepotężny, jak na Ferrari, bagażnik, Do kawał buta. 3 kabinóweczki, tam na półce z przodu bardzo dużo bagaży. 2 osoby na tygodniowe wakacje pakują się bez problemu. Czyli rozumiem, że byłeś nim na 2-tygodniowych wakacjach w 2 osoby. Tak, na tygodniowych. Na tygodniowych. Tak. Ile ma litrów? Tak formalnie? Nie wiem. Nie wiesz, ale wiesz, że 3 kabinówki wchodzą. Tak. O,
No to jest jeszcze większy. To jest przewaga właśnie GTK tego nowego nad poprzednim i na przykład nad 911. Że tutaj pakujesz dwie osoby, plus masz jeszcze te dwa dodatkowe foteliki, ale naprawdę to są na krótkie dystanse. Po pierwsze dlatego, że masz pionowe siedzisko, po drugie, że jak ja usiądę jako kierowca, to za mną absolutnie nikt już nie usiądzie, chyba że dziecko bez nóżek. Tak. Natomiast to rzeczywiście tutaj pakujesz się na miesiąc na wakacje w dwie osoby na dobrą sprawę. On ma 321 litrów. Jeszcze ma tutaj pod podłogą, zobacz ile miejsca. Manufaktur, yes, of course. I tutaj jeszcze stąd możesz sobie, złożyć i przewieźć więcej rzeczy. Więcej Majdanu. To mnie zaskoczyło. Nie sądziłem, że ma tyle miejsca. Tak, więc tutaj możesz naprawdę, tutaj dopiero ty mówisz, że znasz człowieka, który rower wozi. Tak? W 812, to tutaj w takim razie tandem przewieziesz. Tamten dziecięcy może wozi, a tutaj rower wodny wsadzisz, jak złożysz sobie oparcie, szczególnie, że roleta jest wyjmowana. Bo to, proszę bardzo. Pięknie. Nie? Masz kawał bagażnika, bardzo praktyczny samochód, widzisz? Już tu kierunki w tym, jak... Wszystko masz na kierownicy, nie? To jest bardzo fajne, jak czujesz się jak w bombowcu, nie? Ponoć te wnętrze było w jakiś sposób inspirowane. Ty, poczekaj, ale tu przede wszystkim to ja, żeby wyregulować fotel, to muszę sobie otworzyć drzwi. Tak. I teraz tak, bo wtedy to nie. Ty, ale ile on ma miejsca w środku? To w ogóle panie. Tak. To Mercedes to jest ciasne auto w porównaniu z tym, tak mimo jest. że i tak jest. Tylko Mercedes tak otacza, a tutaj przez to, że tę konsolę środkową masz taką niską, tu jest nie wiadomo co zrobić z prawym kolanem, zwróć uwagę. Nie? Bo nic nie oprzesz, ale do jazdy torowej to akurat fajne. Tak jest. Bo nic ci nie przeszkadza w tym miejscu. Rejs od razu? Rejs to jest taki w miarę w porządku. Tak? Tak. A gdzie się wyłącza kontrolę trakcji? Tutaj jest tak, a całkowicie musisz przytrzymać. Nie, to może nie teraz jeszcze, wiesz? Nie, to jest, wiesz... Dobra, łopatka, tak? I łopatki, no. A ma tryb automatyczny? Ma. Tutaj ma, tak? Ale nie polecam. Dlaczego? Ja sugeruję go wyłączyć. Naprawdę? Znacznie gorsza zabawa. Za wcześnie bieg. Za wcześnie bieg. Dlaczego za wcześnie? Kręć go. Ale po cholerę, ja na razie muszę się z nim, to jest mój pierwszy... Jezusie! Spokojnie se zrób pierwszą... I ta redukcja. Nie, rozgrzać go musimy. Redukcja. Przepiękne ma redukcje. Przepiękne. No to tutaj, ale nawet bieg jak wrzuca, jak on ma szybką skrzynię. To jest ta 7-biegowa F1 chyba, nie? To jest dwusprzęgłówka. Jest 458, przerobiona, dwusprzęgłówka, rozwijana przez wiele lat Ferrari. No i tu masz rzeczywiście większość masy na tyle. I ten dźwięk, jak Formuła pierwsza, absurdalny. Ale wiesz co, już samym tym dźwiękiem ten samochód po prostu przeraża. Tak. I ten samochód po prostu przeraża. O! Ceramika jest? Jest. I ja pitole, ponad 2 paki. Dobra, ale ceramikę mamy nierozgrzaną. Ty, jego normalnie jak zaczynasz piszczeć, to jego stawia delikatnie przy hamowaniu. Tak, tak. Ty. A to jest GT, to nie jest teoretycznie torowy wóz, nie? On się tutaj nie nadaje ale teoretycznie. Ja pierdzielę. A czy powiem ci, wrażenia są absolutnie fenomenalne, nieporównywalne z niczym. Ale to jest Formuła 1. Bardzo delikatnie prowadzący się, nie wiem czy to poczułeś. Ma na przykład, ale w ogóle układ kierowniczy ma precyzyjny, ale mięciutki. Bardzo mięciutki. Nawet nie wiem czy nie zbyt mięciutki. To auto robi ze mną dokładnie to, co robił poprzedni GT-R. Boję się go. Tak. No bo tu jest... To jest rodzaj samochodu, którego przy takiej jeździe się boisz. W takim sensie, że kurna ma tyle mocy. W każdym momencie może ci uciec i to jest literalnie w każdym, nie? Natomiast i tak gripu ma dużo. Teraz, wiesz, próbuję już troszkę... Ale świetnie też skręca. Teraz troszkę czułem rzeczywiście, że mi ten przód wyjeżdżał. Ale jakie w ogóle ta skrzynia, jakie ma jakby cię ktoś łupał kijem golfowym po plecach. Ty, on tutaj, to powiem ci, sprawny kierowca. Tutaj to 250 będzie miał na dohamowaniu. Tak. No piękny jest ten wóz po prostu. No wrażenia są obłędne. Ja tu nigdy nie odpuszczam gazu, przysięgam. To ja dlatego wylicytowałem, żebyś ty się mógł karnąć porządnym samochodem po prostu. To ja ci powinienem teraz oddać 30-250 plus jeszcze drugie 30-250 dopłacić. Może być pół na pół, słuchaj.
Wiesz, fajne miała długie łopatki, które Tak, pozwalają one- ci zmieniać przełożenia. To kliknięcie jest Tak. inne niż w niemieckim samochodzie. Tak. Nie wiem, czy to czujesz. Boję się tego auta naprawdę, ale jeżeli chodzi o prowadzenie, jest fenomenalne. No. Czuć lekkość, te 800 koni połączone z tymi 1600 kg zaledwie. Coś niebywałego. No, Szymek. O, w mordę, coś pięknego. Odpuszczałem tutaj hamulec w takich momentach, w których nie odpuszczałem w absolutnie żadnym samochodzie. No. Są to takie momenty, gdzie cisnę absolutnie do samego końca i odpuszczam dopiero, wiesz, na przykład tam, gdzie jest to siodełko i tak dalej, i to na ułamek sekundy. Tutaj zdejmowałem 100 metrów wcześniej nogę z pedału gazu. No. Bo no, no ja pierdzielę. I patrz też tutaj, jak na Ferrari, Jak które... ty tym jeździsz, jak jest mokro, jak popada? Jeździsz normalnie. Tu masz łeb i on, jak wiesz, jak mu nie dajesz mocno w gaz, to on naprawdę jeździ w porządku, nie? Jak typowa BMK z napędem na tył, bez problemu. Jestem, powiem ci szczerze, w szoku. To są zupełnie inne doznania i za te doznania płacisz w tym samochodzie. Te dźwiękowe. Tak. Tu sam dźwięk już ci sugeruje, o stary, uważaj, bo potrafię wyrządzić krzywdę. I to jest takie auto, w którym naprawdę nieumiejętna jazda może się źle zakończyć. I bardzo często się kończy, nie? Tych wideo, w których ktoś rozwala 812 czy F12, tą wcześniejszą, jest cała masa, nie? I rzeczywiście ludzie, wiesz, tam jest sekunda, nie? Na mokrym obracasz się tyłem i nie macie. Wymaga bardzo dużo zdrowego rozsądku to Tak auto. jest. Bardzo dużo. O ile te auta współczesne, takie jak GTEC, nawet w wersji 63 i Performance, są już tak doskonałe, mają te czteropędy, Tak, dbają o mają ciebie. też wszystkie, dbają o ciebie tak, że masz takie poczucie, że możesz więcej. To tutaj to nie jest tak, że przekraczasz tę granicę ryzyka. Tu się trzymasz z daleka od niej, bo same dźwięki, jakie wydaje to auto, samo to jak się prowadzi, to daje ci jasny sygnał, ci wysyła. No stary, ja jestem zabójcą, więc uważaj. Zapowiem ci gratulacje, stary. Wóz kupiłeś. Mówiłeś o ostatnim, że jest dlatego przywiozłem ten. Powiem ci tak, z Instagrama znam cię jako osobę wyjątkowo rozsądną, ale ty jesteś jednak trochę... A, dziękuję. Nie, i szacun za to, bo to auto jest... To jest auto, do którego trzeba naprawdę mieć dużą rezerwę, duży dystans, zdawać sobie sprawę z własnych umiejętności. Nie sądzę, żebyś kiedykolwiek nim pojechał na 100%. Nie mam nawet takiego zamiaru. Ja dzisiaj to było, nie wiem, 60-70%, a już się go bałem, więc naprawdę trzeba byłoby tutaj kogoś, kierowcę wyczynowego, żeby z niego wycisnął 100%, a myślę też, że zanim by to zrobił, to musiałby się przyzwyczaić do paru rzeczy i ogarnąć to psychicznie, bo to jest coś absurdalnego. Dlatego mam dla Ciebie propozycję. Ja tym pojadę na 100%, a Ty jedź na tyle, na ile... I ja z przodu, czy ty? Nie, tutaj ja kieruję tym samochodem, No, ale a ty spróbuj dotrzymać mi tempa. Okej, w porządku. Masz tutaj 800 koni, wiemy już jak ten samochód jeździ, wiemy jak brzmi. Ja jadę tym na maksa, bo wiem, że tutaj będę w stanie jakoś to ogarnąć jadąc na maksa. Tego absolutnie. Ty Spoko. masz z tym samochodem ile rok do czynienia? Rok i kilka miesięcy. Dokładnie. Mercedes AMG GT 43 z czterocylindrowym silnikiem kontra Ferrari 812, które ma 800 koni. Jedyny taki film w polskim internecie, Kurwa, ale pewnie nie tylko polskim. W światowym. Ferrari próbuje dogonić Mercedesa. No, teraz mogę wam powiedzieć, jak było. A było tak, że rzeczywiście 4 miesiące próbowali załatwić to do 10 cilindri. To nie wyszło. Powiedzieli, że mają inne V12. No i zadzwonili 3 dni temu, że jednak będzie czterocylindrowiec. I ciekawe, słuchajcie, co na to sam Mercedes, nie? No bo Mercedes pewnie wolałby być zestawiony, zakładam, nie wiem, z jakimś hot hatchem czterocylindrowym. Wtedy wypadłby pewnie świetnie. A tak, nie wiem, jakie robiłem wcześniej miny, ale zakładam, że widać je na filmie. To chociaż bardzo porządny samochód. Myślę, że nie do tego celu, do którego ja używam. Wyjeżdża na to szary Mercedes czerwona Ferrari. Nie do tego celu, do którego ja używam, ale myślę, że jeżeli ktoś szuka samochodu pojemnego na co dzień, wygodnego, bardzo ciekawa propozycja. No bez dwóch zdań. Ferrari, szczególnie czerwone, będzie szybsze na prostych. Nie ulega to żadnych wątpliwości, ale jest taka zasada w sporcie motorowym, która mówi, że wyścigów nie wygrywa się na prostych, tylko na zakrętach. No i Ferrari jest przerażające, naprawdę jest przerażające, szczególnie właśnie w zakrętach, tam się boję musnąć nawet trochę pedał gazu. A poszedł. Tutaj się tak bardzo nie boję, chociaż powiem Wam, że ten samochód ma przyjemną tendencję do, zobaczcie,
nadsterowności. Czyli już I mnie tyle. wyprzedził Szymon Megacz na drugim zakręcie, bo mi dupę zarzuciło. Ale to nawet lepiej, bo teraz my będziemy próbowali jemu dotrzymać tempa. Ja tu, słuchajcie, pierwszy raz jadę 812 na tym torze, a strasznie chciałbym ją wrócić na kołach. Więc wyścig jest o honor. I zobaczcie, już jesteśmy na dupci Ferrari, bo mówię, ja się kompletnie nie dziwię Szymonowi. Rok jeździ tym samochodem, a to auto jest nadal przerażające. Po prostu przerażające. Proszę, proszę, proszę. I o tym właśnie mówię. Widzicie? To jest tak, że kupujecie sobie taką ferkę i owszem, na prostych jest wszystko zajebiście, ale to auto was najzwyczajniej w świecie przeraża. No teraz wiadomo, że będzie szybszy. Zobaczcie, on leci sobie raz, dwa, nie? Patrzcie, on już mnie wyprzedził. No i wiadomo, to jest... O Jezusie! Natomiast ja jestem też zszokowany. Poszedł. No i tu wiadomo, że znowu mnie wyprzedzi. jest Zobaczcie, znowu na prostej prosto. znowu mnie weźmie. To jest więcej niż pewne. Bo tutaj brakuje mocy. W tym aucie na prostej brakuje mocy. On, zobaczcie, o cyk i będzie hamował teraz. No ja jeszcze hamuję tak na granicy ABS-u. Tak się powinno hamować. Tak, żeby on się nie włączał. Tutaj jest troszkę za dużo biegów w tym samochodzie. Powinno ich być 7. Ale jak jeździłem tutaj rok temu R8 z Łukaszem, to tamtym autem jeździło mi się znacznie łatwiej na torze, ale tak znacznie. Tutaj paradoksalnie w porównaniu do R8 mam bardzo duże poczucie, że to auto na zakrętach na torze jest takie bardzo miękkie. I trzeba się do niego przyzwyczaić. Ono nietypowo jeździ. No jest kawałek za mną, więc zobaczymy, czy tutaj na prostej Ciekawe. będzie w stanie mnie dojść, czy jednak już to już jest za daleko. Natomiast to auto bardzo też ładnie wstaje od dołu. Dzięki temu, że mamy tutaj elektrycznie wspomagane turbo, to w zasadzie mam wrażenie, że jedziemy silnikiem wolnossącym. Kręci się ładnie do 7000 obrotów. Ma bardzo skuteczne te hamulce, które nie są ceramiczne, ale są stalowe i bardzo ładnie wyważa nam to auto. Nie ma nerwowości tutaj, nie myszkuje kompletnie i to jest takie duże zaskoczenie i przyjemne. Pedał hamulca jest twardy, świetną ma jakość prowadzenia na zakrętach, genialną i to jest największa różnica pomiędzy nim a 55 i 63, które mają przód skażony tym napędem również na przednią oś. No już chyba nas nie dojdzie, powiem wam tak. Ale nie dziwię się zupełnie. Ferrari wymaga bardzo doświadczonego kierowcy, żeby móc wycisnąć z niego 100% możliwości. Bardzo doświadczonego. Przeciętnego użytkownika, nawet takiego, który przyjeżdża tutaj na tor, bierze udział w track dayach, który coś tam liznął torowej jazdy, ono po prostu przeraża. Przeraża na maksa. No daje radę, pójdzie troszkę bokiem. Trudno, przez tylko 500 Nm, przez dobre wyważenie tego samochodu, przez to, że jest bardzo sucho, że ma dobry grip, to trudno ten samochód wprowadzić jest w slajd. Więc jeżeli sobie AMG kiedyś kupowaliście po to, żeby popalić kapcia, pojeździć driftem, poupalać sobie bokami, to tu będzie to mocno utrudnione, bo jeszcze dodatkowo z tyłu ma elektromechaniczną szperę, która naprawdę go ładnie wypycha z każdego zakrętu. Bardzo ładnie. Ten samochód jest zaskakująco skuteczny na zakrętach. Moim zdaniem dużo skuteczniejszy niż 55 czy 63 i to nim, jeżeli chodzi o jakość prowadzenia, zdecydowanie spośród wszystkich GT-ków, AMG GT, jeździ mi się najlepiej. A pachy pokaż. No, to jest dokładnie to. Ale jest to nie jest efekt... auto na tor. Co? To nie jest auto na tor. To już rozumiesz, co miałem na myśli, mówiąc, że myszkuje? Nie, no masakra. Ten samochód, jak przekraczasz 180-200, masz na torze drobne nierówności, Tak. to cały czas musisz delikatne kontra, a on sprawia ci wrażenie, że on gdzieś zaraz ucieknie. Zobacz, 421 koni mechanicznych. No tak.
800 koni, 500 Nm. Ale Ja mówiłem nawet, ja że... nie umiem jeździć. Co? Ja nie umiem jeździć. Nie, Szymon, powiem Ci, jak jechałem z Tobą tym Mercedesem, to potrafisz jeździć. Ale tym mi się lepiej Może Ci jeździło. troszkę, no właśnie, trochę może Ci nitki brakowało, natomiast ogarniasz, wiesz gdzie hamować, nie przeginasz pały, potrafisz wychodzić z zakrętu tak, żeby tył się nie uśliznął, tylko dozować moc. Ty masz wyrobione takie nawyki, które pozwalają Ci jeździć po torze. Po prostu ten samochód się nie nadaje do jazdy na tor. To jest Gran Turismo na długą trasę, jak chcesz poza autostradą, przy czym też lepiej by było, żeby ta autostrada, jak jedziesz powyżej 200, była równa jak stół. Tak, to prawda. Naprawdę. To brzmi, to jest Ale to fantastyczne. dlaczego ci tam wyleciał? Co zrobiłeś? Miałem włączoną kontrolę trakcji i Po prostu. powiedziałem, że dobra, jedźmy za Szymonem, tak będzie łatwiej, może go wyprzedzimy. Spoko. Więc strzeliliśmy bączura, Aż pojechaliśmy za operator tobą. ma, słuchaj, mokre pod pachą, słuchaj, od No, twojej jazdy. od samego oglądania Ferrari, wiesz, on zawsze marzył o Ferrari. Ma takie Rozumiem. małe na razie, ale zbiera na takie większe. Okej. Pojebany wóz i Ci go gratuluję, bo jest naprawdę wyjątkowy. Natomiast ja muszę też uczciwie powiedzieć, że mnie ten samochód zaskoczył. Mnie też. To też nie jest auto torowe, bo jemu brakuje mocy na prostej. Po prostu jadę i czuję, że no mówię, no dobra, zaraz mnie wyprzedzi to Ferrari. Ideałem byłoby mieć nadal tutaj V8 i napęd tylko na tył. Tak I jest. powiem Ci, że to byłby świetny, fajny wóz. Tu jemu bardzo dobrze zrobiło odelżenie tego samochodu, czyli przez to, że ma 4 cylindry, on inaczej się prowadzi i fakt, że jest nie czteropędny, tylko ma napęd na tył, jest RWD, daje Ci inny feeling z jazdy. Super zawieszeniowy i super układ kierowniczy. Wysokie prędkości, w przeciwieństwie do tego masz tu pełną stabilność. Tak ładnie strzelają? Ceramika? Tak. I tarcze? U mnie nie ceramika, wiesz? Słuchaj, w ramach rekompensaty to Ci proponuję, żebyś jeszcze godzinę sobie poćwiczył jazdę swoim potworem tutaj po torze. Spoko. Dobrze? Przyjmuję. Dzięki. Do następnego, nie? Dzięki. Tak? Będzie następny? No pewnie tak. To Szymon, wiesz, zasada jest ta sama, nie ma rzeczy, których dla Ciebie nie załatwimy. Zacznijmy od tego, że tak jak powiedziałem na początku, koncepcja budowy nowego AMG GT jest nieco inna. Filozofia jego budowy jest nieco inna niż poprzedniego GTK. Poprzedni był trochę jak to Ferrari Szymona 812. Chciałby Was zabić na każdym zakręcie. Tam było mokro i pod pachami i w gaciach mieliście jeszcze bardziej mokro niż jest na ulicy. Był trudny do opanowania, był dziki, był narowisty. To auto zbudowano już według filozofii bardziej Gran Turismo. I owszem, ma to swoje wady, bo to nie jest stricte samochód sportowy i torowy. Może torowy, sportowy tak, ale nie torowy i to jest czuć podczas prowadzenia. Ale z drugiej strony ma to też swoje zalety. Przede wszystkim to zawieszenie jest nareszcie komfortowe. Przede wszystkim ten samochód nie sprawia wrażenia, jakby na każdym kilometrze chciał Was zabić. Czyli wreszcie te literki GT w nazwie są prawdziwe. Gran Turismo. Ja bym tak to ujął i tak powiedział. Zdaję sobie sprawę też z tego, że niektórzy wieszają psy na Mercedesie za to, że mamy tutaj czterocylindrowy silnik. Ja podchodzę do tego trochę inaczej. Mam problem z tym, że na przykład w C-klasie 63 mamy 4 cylindry plus technologię hybrydową. Z tym mam problem, bo 63 to jest V8. Nie mam problemu z tym, że tutaj stworzono tańszą, bardziej budżetową wersję, która ma oznaczenie 43 i dla mnie jest to akceptowalne. Co więcej, ta wersja 43 ma naprawdę dużo zalet i przewag nad 55 i 63. Napęd na tył, fenomenalne prowadzenie i do tego jest lżejsza. Tak jakby nawet sztywniejsza, bym powiedział. I powiem Wam, że przyjechałem na Silesia Ring tym samochodem i ja będę bronił tych 4 cylindrów, powiem Wam, w tym samochodzie. Z kilku względów. Po pierwsze, bardzo przyjemnie brzmią. Naprawdę mam tak, nawet Szymon jak wsiadł, to mówi, to takie bardziej R6 i dokładnie tak jest. Popracowano tutaj mocno nad wydechem, nie jest to brzmienie sztuczne, co prawda można je wzmocnić głośnikiem, ale to jest bez sensu, ja to wyłączam, bo same w sobie te 4 cylindry plus ten wydech brzmią doskonale. Po drugie, układ kierowniczy rewelacyjny. On jest taki mięsisty, on jest bardzo przyjemny, daje świetny feeling z tym, co dzieje się z przednimi kołami, a po trzecie zawieszenie. Tutaj mamy ten Active Ride Control i to, jak ono wybiera nierówności na autostradach, poprzeczne łączenia na wiaduktach, to jak w kolejnach sobie pracuje, a nawet jak wpadniecie w dziurę, po prostu naprawdę pełen szacun, a jednocześnie na torze, jak wyjdziecie w tryb sport, to daje Wam poczucie takiej fajnej sztywności przy jednoczesnej sztywności całej konstrukcji. Więc naprawdę ten samochód im się udał. I to udał się zaskakująco. Sam jestem w szoku i nie wierzę w to, co mówię. Bo o ile
SL55 mnie nie zachwycił, o ile SL63, a to są przecież w zasadzie AMG GT, mnie nie zachwycił. Miałem przyjemność też pojeździć SL-em 63 i też nie byłem jakoś specjalnie urzeczony, przede wszystkim jeżeli chodzi o prowadzenie. To tutaj jeszcze raz podkreślam. Po pierwsze, brak napędu naprzód, tylko na tył mamy. Po drugie, masa, która czyni ten samochód świetnym w prowadzeniu. Układ kierowniczy i do tego brzmienie przyjemne bardzo tej czterocylindrówki pozwalają Wam zapomnieć o tym, że macie dwulitrowy silnik zaledwie pod maską. Więc jestem daleki od krytykowania tego samochodu i widzę dla niego klienta. Takiego klienta, który chyba nie będzie jeździł nim na tor, natomiast będzie miał bardzo przyjemny i w dodatku ekonomiczny samochód do codziennego przemierzania dłuższych dystansów, czyli do wycieczek kilkuset kilometrowych. Szczególnie, że jest bardzo wygodny, ma przepiękne to wnętrze, dużo miejsca w środku, przestronny bagażnik i czuć w nim luksus. Jak w rzadko którym samochodzie klasy premium. Dzisiaj w tym samochodzie czuć po prostu luksus wypływający z każdego jego zakamarka. Oczywiście najbardziej bym wolał, żebym nadal miał tam V8 i nadal na przykład napęd na tył i nadal transaxle, żeby tu było więcej tej takiej dzikości, bo to auto jest bardzo poprawne, jest bardzo stabilne przy wysokich prędkościach. Dla niego przelotowa to jest 180-200 i wierzcie mi, że jedziecie w nim w ten sposób i po prostu w nim odpoczywacie. Świetnie gra Burmester, nienawidzę tej haptyki tutaj na tej kierownicy. Pewne rzeczy w systemie tym multimedialnym też można byłoby łatwiej ustawiać. Debilnie schowano to górne gniazdo USB-C, żeby się w nie wpiąć, to trzeba się nakombinować. Tam jest ładowarka indukcyjna też, żeby wydostać stamtąd telefon, trzeba tą łapą grzebać. To piano doprowadza mnie do szału. Więc są oczywiście takie rzeczy, które są w tym samochodzie wadą i są irytujące. Ale jestem sam zaskoczony tym, jak te 4 cylindry tutaj działają, jak brzmią, jak napędzają ten samochód. Przy w zasadzie każdej prędkości, no wiadomo, że tam powyżej 200 na godzinę już nie dadzą mu takiego rezonu i takiej dynamiki jak V8, natomiast do tych 200 na godzinę jest bardzo w porządku, a maksymalnie nawet 280 pojedzie. Reasumując, dużym zaskoczeniem jest ten samochód. Dużym i nie sądziłem, że to powiem, te 4 cylindry tutaj pasują. Nie pasuje mi w tym aucie najbardziej jedna rzecz. Przegięcie cenowe. Bo za 4 cylindry wyjściowo 600 parę tysięcy złotych, a ten egzemplarz z całym tym manufaktur w środku, z tymi fotelami, z tą szperą z tyłu, z paroma dodatkami, kosztuje 888 tysięcy złotych, prawie 9 stówek. I to jest przegięcie. Natomiast przegięciem absolutnie nie jest wstawienie tutaj 4 cylindrów. Natomiast myślę też, że możecie śmiało zrezygnować z szpery na tylnej osi, ze skrętnych 4 kół, z Active Dynamic Ride, z tego typu systemów. No i wyjdzie Was, powiedzmy, myślę, że po rabatach, z których Mercedes słynie, bardziej 600 tysięcy złotych. No ale tu znowu się pojawia pytanie, czy w tej cenie nie znajdziecie jakiegoś fajnego 6, a może nawet 8-cylindrowego samochodu.